Idę teraz chodnikiem, który wygląda jak każdy inny normalny chodnik. Jest trochę zniszczony, ale poza tym służy pieszym do przemieszczania się. No i teraz dochodzimy do tego momentu, gdzie widać za moimi plecami barykady. Barykady postawione dlatego, że nagrałem tutaj kilka filmów i udało się w końcu zakończyć tę patologię jeżdżenia po tym chodniku, parkowania prostopadle i urządzania sobie tutaj różnych dziwnych wycieczek. Miejsce szczególnie niebezpieczne dla pieszych przy weekendowym wzmożonym ruchu związanym z funkcjonującym nieopodal bazarkiem przy ulicy Łaskowickiej i Alei Ken w Warszawie. A dzisiaj chciałbym wrócić do jednego z filmów spod bazarku, mianowicie do próby rozjechania pieszego. Pojawiło się w związku z tym filmem kilka ładnych liczb. Po pierwsze, dzisiaj jest 10 listopada 2025 roku i to jest równiutko rok od zdarzeń mających miejsce tutaj w 2024 roku, a mianowicie do rzeczonej próby rozjechania mnie przez tojociarza w niebieskiej Toyocie. Druga ładna liczba to jest 1 000 000. Już prawie tyle wyświetleń ma tamten film. To pokazuje, jak ogromne zainteresowanie było tym, co tutaj się działo na tym chodniku. W ogóle przypomnijmy sobie na chwilę to całe zajście, czyli ja stoję mniej więcej tutaj na chodniku, a stąd nadjeżdża tojociarz. Jak to wyglądało? Pan nie musi nawet brzydkich słów używać. Od razu wiadomo, z kim się ma do czynienia, proszę pana. No, ja rozumiem, a pan nie ma... A po co brzydkie słowa użyć? Społecznym pan No nie wiem, lubię sobie określać zachowania ludzi w ten sposób. Może pan jest od Sienkiewicza, on kurwa używa O, brzydkich słów. właśnie żeś O, pan użył kurna brzydkiego powiedziałem. słowa. Tak, dobra. Od Sienkiewicza pan jest, on używa takich. No i co? Mianowali go ministrem. Cóż tu się dzieje? Że do ginekologa w poniedziałek. Najeżdża pan na mnie. Najeżdża pan na mnie. Najeżdża pan na mnie. Teraz to mi ci ukaże. Trzymaj go! Zbliżysz się do mnie, dostaniesz gazem po twarzy. Dobrze. Trzymaj. Straż zawołaj. Niech Państwo kręcą. Zawołaj straż. Nie podchodź do mnie. Nie podchodź do mnie. Ale czemu to robisz? Nie podchodź do mnie. Jestem po zawale, to samo. Nie podchodź do mnie. Nie. Weźcie, zawołajcie straż. Czy pieszy ma prawo czuć się bezpiecznie na chodniku, który jest przeznaczony dla niego? Czy ma prawo na nim stać? Czy to, że zgłosi gdzieś próbę rozjechania, czy to przyniesie jakiś wymierny efekt? Czy to nie skończy się dla pieszego źle? Bo różnie to bywa. Pieszy może zostać ukarany za to, że tamował ruch pojazdów na chodniku i tak dalej. No i wracam do Was z dobrymi wieściami. No ja mimo wszystko nie mogę pozwolić na to, żeby piesi byli rozjeżdżani na chodnikach przez kierowców tylko dlatego, że kierowcom coś się wydaje, że oni tutaj zawsze wjeżdżali, że im się to należy. No i sprawa została zgłoszona, a kierujący został oskarżony o to, że w dniu 10 listopada 2024 roku w Warszawie na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Filipiny, Łaskowickiej i Franciszka Marilanciego naraził Maksyma Szewczuka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w taki sposób, że kierujący pojazdem mechanicznym Toyota CHR koloru niebieskiego o numerze rejestracyjnym WB3925W, jadąc wzdłuż po chodniku, kilkukrotnie celowo najeżdżał na pokrzywdzonego. To jest odczyn z artykułu 160 Kodeksu Karnego. I teraz dowody nie pozostawiły żadnych wątpliwości i kierujący został uznany za winnego popełnionego zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z artykułu 160 Kodeksu Karnego i za to wymierza
sąd mu karę grzywny w liczbie 200 stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 25 zł, czyli 5000 zł grzywny. Następnie na podstawie artykułu 46 Kodeksu Karnego zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Maksyma Szewczuka kwotę 500 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Na koniec na podstawie artykułu 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 540 zł tytułem kosztów sądowych, w tym kwotę 500 zł tytułem opłaty. Czyli przygoda kierującego i próba rozjechania pieszego na tym chodniku, który widzicie za moimi plecami, kosztowała go ponad 6000 zł, a także wyrok karny. Kierujący tym pojazdem jest w tej chwili karany. Jakakolwiek działalność, do której potrzebna jest niekaralność, no już się raczej nie powiedzie. Ten wyrok jest prawomocny i niech będzie teraz ostrzeżeniem dla wszystkich tych, którzy mają pomysł, bardzo głupi, rozjechać pieszego, który stoi na chodniku, wjechać tam, gdzie nie wolno wjeżdżać i na koniec jeszcze się o to kłócić. Będziemy zgłaszać, wyciągać konsekwencje i żadna taka sprawa nie pozostanie bez echa. Wszystkie jakieś groźby, wolwiarze, wyrywanie telefonu, inne przepychanki, dewelopery i inne takie, no to sprawy są w toku, więc będę informował, jak już będzie coś wiadomo, jak coś będzie prawomocne. A dopóki się to nie wydarzy, no to z ostrożności procesowych też staram się nie wywlekać wszystkich szczegółów na światło dzienne. No i pozostajemy w kontakcie. Na razie.